Na YouTube mogę wszystko znaleźć. Wujek Google wszystko mi pokaże, po co ja się mam czegokolwiek nauczyć. Przecież ten internet jest. No i moje pytanie jest takie, a co jeśli go zabraknie? Odpaliłem papierosa i po prostu, wiesz, parę razy go gasiłem, żeby zatamować krwawienie, żeby nie jechać do szycia, tak? Od 2 lat trąbiono, żeby zrobić sobie zapasy, żeby poznać naturę, poznać las, czyli zająć się preparingiem. Wszyscy wtedy się z tego śmiali. Na dzień dzisiejszy sytuacja się zmieniła radykalnie. Ludzie zapomnieli o tym, czym jest gotówka. Były gotowe przetwory, wszystko po kolei, czyli babcia się bawiła w preparing. Jak zapasy domowe, to co ty uważasz, żeby powinno w tych zapasach być? Co tam musi być? Gościem dzisiejszego odcinka jest Arek Duda, znany również jako Irokes Slawa, pasjonat zdrowia i natury, a kwestie takie jak budowanie świadomości, rozwój osobisty, survival czy preparing są mu bardzo bliskie. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Dziś moim gościem jest Arek Duda, a na kanale YouTube Irokes Slawa. Witaj, Arku. Witam cię serdecznie, Grzesiu, oraz pozdrawiam was, kochani widzowie. Mam nadzieję, że będzie ciekawy odcinek, aktualny o tym właśnie, co teraz się dzieje, ale pokazane całkowicie z innej perspektywy, czyli mam nadzieję, że nie będziemy straszyć, co się wydarzy, a bardziej damy po prostu rozwiązania, w jaki sposób się możemy zabezpieczyć. O tym, o czym mówiono tak naprawdę od dawna, czyli od 2 lat trąbiono, żeby zrobić sobie zapasy, żeby poznać naturę, poznać las, czyli zająć się preparingiem. Wszyscy wtedy się z tego śmiali. Na dzień dzisiejszy sytuacja się zmieniła radykalnie i zaczyna docierać do ludzi, że rzeczywiście jakie zagrożenie teoretycznie jest. Także zaczynamy. No już się Arek świetnie przedstawił. Jak widzicie, to jest osoba, która między innymi zajmuje się preperstwem, bo nie tylko, ale kilka tematów dzisiaj ruszymy, ale chciałbym porozmawiać z tobą, Arku, no właśnie o tym takim preperstwie życiowym, nie finansowym, bo też kiedyś rozmawialiśmy o preperstwie finansowym, choć to się trochę łączy, no bo pieniądze też trzeba w domu mieć. Ludzie zapomnieli o tym, czym jest gotówka. Dzisiaj większość ma kartę w portfelu lub 2 albo i 5. No i dodatkowo jakieś drobne, które wydano im na myjni. Ostatnio znajoma mi powiedziała, że ma 12 zł w portfelu, więc trzeba sobie zadać pytanie i to do was jest, zadaj sobie pytanie i sprawdź to dzisiaj. Jeśli obejrzysz ten odcinek, to zobacz, ile masz pieniędzy w domu. Jeśli nie masz tych pieniędzy, to nie biegnij do bankomatu i nie wypłacaj wszystkiego, co masz na koncie, bo to nie jest rozwiązanie. I druga rzecz, zablokujesz te bankomaty, no bo jeśli przyjdzie 100 takich jak ty, co już się oczywiście dzisiaj dzieje, no to pieniędzy brakuje i ludzie mówią, widzisz, mówiłem, pieniędzy nie ma. A ich nie ma w tym konkretnym bankomacie, bo po prostu ludzie w jednym momencie wybrali, nie wiem, 500 000, 1 000 000 z jednego bankomatu i tam więcej się nie zmieści. Więc logiczne, że nie ma, więc trzeba dowieść te pieniądze. Dlatego sprawdź sobie, ile masz pieniędzy w domu, bo gdyby brakło nawet prądu, no to przecież bankomat nie działa, bo jest na prąd. Stacja benzynowa to samo. Ja zawsze od kilku miesięcy, już co najmniej, od pół roku tak mam, wcześniej miałem i tak dużo, no to mam po prostu pełny bak w samochodzie. Dlaczego? No bo nigdy nie wiem, co się wydarzy, a wielokrotnie miałem już w życiu sytuację, kiedy tego nie robiłem, że samochód nawet postawiłem na jakiejś górce w górach i tego paliwa miałem tam mało. No i paliwo się zlało, tak, pompa zaciągła powietrze i ja nie mogłem tym samochodem ruszyć. Gdyby był pełny bak, taka sytuacja by się nie wydarzyła. A wielokrotnie nam się rozładowuje telefon, nie możemy zapłacić telefonem, gubimy portfel czy kartę gdzieś zapodziejemy i nie mamy gotówki, więc ta gotówka musi być. Także Arek, tematów myślę dużo, ale dzisiaj chcielibyśmy chociaż tak ogólnie zarys taki pewien. To ziarenko zasiać. Widzicie na kanale, który od 2,5 roku się tworzy, że mówimy o inwestycji. Finanse, w swoje zabezpieczenie finansowe, w inwestycje, w wiedzę, we wszystko to, co jest potrzebne. Dzisiaj myślę, że będziemy mówić o takim bezpieczeństwie gospodarstwa domowego. No i w tych czasach, które mamy od tygodnia, no bo dzisiaj nagrywamy w czwartek, to od tygodnia mamy czasy, których można powiedzieć, że niektórzy się spodziewali, ale wielu myślało, że nigdy się to nie pojawi, że to tylko w książkach takie rzeczy. No ale jesteśmy w tej rzeczywistości, Arku. To powiedz mi, jak ty odebrałeś jako preppers informację tydzień temu i nie wiem, ucieszyłeś się, że jesteś przygotowany? Czy miałeś telefony znajomych, którzy dzwonili, Arek, co teraz? Co robić? Znaczy, wiesz co, ja już jakiś czas temu mówiłem o tym, żeby się przygotowywać na to, co ma nadejść i tutaj nie chcę mówić, czy kosmici spadną, czy nie kosmici, wyjdźmy po prostu spoza tej retoryki, tak. Ale ogólnie prepersi teraz na dzień dzisiejszy dzielą się na takie 2 kategorie. Rzeczywiście taka stara szkoła prepersów, bunkry i wszystko po kolei, oni mają temat ogarnięty, to ja nie w tym klimacie jestem. Okay. Fajna sprawa, fajna zajawka. Jeśli komuś to sprawia, pasję i przyjemność, jak najbardziej popieram. Natomiast ja bardziej właśnie pod tym kątem, o którym ty powiedziałeś, tak? I jest to przede wszystkim powiązane z finansami. Bo tutaj preperstwo, żeby zrobić sobie zapasy, to musisz mieć pieniądze. Żeby, nie wiem, kupić sobie dobry nóż, musisz mieć kasę. Bardziej właśnie wolę dawać ludziom rady
Co zrobić w sytuacjach, gdy na przykład, nie wiem, wyłączą prąd, bo teoretycznie takie rzeczy może być, jakaś awaria, czy tam, no ta sytuacja teraz na Ukrainie, co się dzieje, tak? I ci, którzy tam byli przygotowani, to jest okej. Nie ma żadnego problemu. Natomiast ci, którzy nie byli przygotowani, sobie wyobraźcie, załóżmy, że Kijów zostanie odcięty od prądu. No i teraz pytanie, co wtedy? Ludzie nie mają tej świadomości w ogóle, nie zwracają na dzień dzisiejszy uwagi, że na przykład jeśli mieszkamy w mieście, w bloku, no to automatycznie nie mamy dostępu do wody, no bo pompy nie działają, nie mamy dostępu do toalet, no bo one też nie działają, tak? Zresztą cofnijmy się o tydzień wstecz. Ja organizowałem z zielarzami i z rolnikami takie prozdrowotne spotkanie i nagle dostałem telefony: słuchaj, ja nie przyjadę, bo na stacji zabrakło paliwa. I to jest, wiesz, realne teraz z Polski. I to wiesz, tutaj nie mamy wojny, a mimo to takie sytuacje po prostu się dzieją. A propos tego, co powiedziałeś, że warto mieć ten pełny bak paliwa, warto mieć gotówkę po prostu przy sobie, a przede wszystkim zrobić zapasy. I ludzie 2 lata temu się śmiali ze mnie, że po prostu korba mi odwaliła, że coś jest nie tak, a nie jesteśmy świadomi tego, jeśli cofniemy się parędziesiąt lat wstecz i przypomnimy sobie czasy babci. Na dzień dzisiejszy babcię można nazwać prepersem. No bo robiła zapasy, słoiki. Tak. Jak się wchodziło, wiecie, do spiżarni, do piwnicy, no to zawsze tam rarytasy się po prostu wyciągały, były gotowe przetwory, wszystko po kolei. Czyli babcia się bawiła w preparing. No i teraz jeśli my mamy tą świadomość, że kiedyś to była norma, a na dzień dzisiejszy mamy tak jak powiedziałeś, mamy kartę, mamy telefon, no i przecież idziemy do Żabki, Biedronki, nie markując tych firm, i robimy sobie zakupy, nawet lodówki nie potrzebujemy, bo po co? Żabka jest za rogiem. Tak. Żeby kupić sobie codziennie nowe, nie? No i teraz zobacz, na Ukrainie mamy ten konflikt i mamy napływ ludzi teraz do Polski, tak? Napływa na dzień dzisiejszy, jak powiedziałeś mi przed rozmową, 600 000 już mamy, tak. Docelowo ma zjechać 3 miliony. I te 3 miliony ludzi musi kupić papier toaletowy, te 3 miliony ludzi musi coś zjeść, musi coś pić, no i wszystko po kolei. No i teraz pytanie, czy polskie sklepy są na to gotowe? No i tu się pojawia pewien problem. Więc chodzi o to, żeby nauczyć się po prostu myśleć perspektywicznie, a myśmy wszystko przenieśli do internetu. Przecież na YouTube mogę wszystko znaleźć. Wujek Google wszystko mi pokaże, po co ja się mam czegokolwiek nauczyć, jak przecież ten internet jest. No i moje pytanie jest takie, a co jeśli go zabraknie? W Rosji jest wyłączony YouTube, jest utrudniony po prostu ten dostęp. Zresztą na Białorusi też jakiś czas temu po prostu internet był wyłączony, nie wiadomo było, co tam po prostu się dzieje. No i pytanie, co w takim razie? To jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, że co z tego, że ja sobie na YouTubie coś zobaczę, jak nie pójdę i nie sprawdzę tego w realu. Czyli nie zdobędę po prostu doświadczenia. I wtedy nagle się okaże, że mi się wydaje, że mam umiejętności i wiedzę, a przyjdzie co do czego, stres, nie wiem, noc, cokolwiek, no i zaczynają się po prostu schody i problemy. Także dlatego moim zdaniem warto zająć się właśnie taką lekką odmianą preparingu, żeby rozpocząć po prostu tą zabawę, jak dla mnie, żeby poznać na nowo naturę. My przypomnij sobie, jako dzieciaki cały czas biegało się po lasach, cały czas budowało się jakieś szałasy, schronienia, wszystko po kolei. My mamy te umiejętności, ale młode pokolenia to tylko i wyłącznie internet. Wiesz, PlayStation, gry i to wszystko. Co gorsza, my mamy pewne umiejętności, ale też co jakiś czas trzeba sfreshować. Pytanie teraz, dobra, okej. Jeśli chodzi o preparing, trzeba podzielić na 2 części. Jedna część to dla mnie jest las, czyli jak poruszać się w lesie, żeby uszanować kulturę tego lasu, ponieważ tam wchodzimy tak naprawdę jako goście. Są tam zwierzęta, rośliny, one tam są na co dzień, a chodzi mi o szacunek, tak? Żeby nauczyć się pewnego rodzaju poruszania się po lesie i szacunku dla tego, co jest wokół nas. No i druga rzecz, preparing, jeśli chodzi o miasto. Czyli w zasadzie 2 różne gałęzie i tutaj i o tym można zrobić kilkugodzinne nagranie i o drugiej części też. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taki odcinek. Dzisiaj z Arkiem spotykamy się po raz pierwszy, ale po tym, co już mi powiedział przed rozpoczęciem nagrania przez te 10-15 minut, to wiem, że moglibyśmy nagrywać tutaj kilka dni, nawet dosłownie kilka dni, bo to tyle jest tematów. Ale chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że mnóstwo jest tych YouTube'owych dzieci, tak to można powiedzieć, nikogo nie obrażając, bo przecież niektórzy zarabiają na tym YouTubie i rodzice, całe rodziny się z tego utrzymują, no bo po prostu jest to jakaś część cyfrowego świata, której 10 lat temu nie było jeszcze.
bo YouTube ma może kilkanaście lat, 11, 12, nie pamiętam dokładnie, więc tak to wygląda i ty mówisz, że nawet można sobie na tym telefonie odpalić ten filmik, mówiąc tak szybko, odpalę sobie ten film w lesie i sprawdzę, jak rozpalić ognisko, ale w praktyce, jeśli tego nigdy nie robił ten jegomość, no to nie jest w stanie tego zrobić. I ty mówiłeś właśnie kilka minut temu, że podczas warsztatów, które prowadziłeś, tak, dla osób, to widziałeś, że młode osoby nie są w stanie nawet prostego ogniska rozpalić, nie wiedzą, jak to zrobić. No i to jest przerażające, wiesz, że ja się nastawiłem na to, że będzie trzeba przekazywać niesamowitą wiedzę. Powiem szczerze, na tych samych początkach, jak tę wiedzę przekazywałem, to miałem tremę. Mówię, kurde, czy ona jest rzeczywiście wystarczająca, czy rzeczywiście no już jestem gotowy, aby już zacząć pokazywać ludziom. I potem była konfrontacja z rzeczywistością. Ja byłem w szoku. Jak to nie, że dzieciaki, tak, ale dorośli faceci zastanawiali się, w jaki sposób ułożyć ognisko, od jakich gałęzi, przynosili mokre gałęzie. Proste, takie naprawdę proste rzeczy. Nie wiem, czy to poprzez stres, czy zmianę właśnie środowiska, wyjście z miasta, właśnie pójścia do lasu, no bo to też jest stres dla naszego organizmu. Tak. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że żyje w mieście, no to zmiana nagła środowiska może spowodować stres, no a to powoduje już, no niestety, ale wpływ na nasz mózg, odcięcie płata czołowego i przestajemy logicznie myśleć. Więc same najprostsze rzeczy, jeśli nie robimy tego co jakiś czas systematycznie, to po prostu wpadamy w ten stres, no i potem robimy takie babole, że się w głowie nie mieści. Więc od podstaw należy pokazywać, jeśli są ludzie, którzy też ze zrozumieniem do tego podchodzę i nie wyśmiewam nigdy, tylko mówię, że po prostu no, byłem w szoku, że taka sytuacja ma miejsce, bo ja się przygotowywałem do rozpalania ogniska, wiesz, w deszczu, z mokrym drzewem, pokazać różne po prostu techniki, w jaki sposób to można zrobić, różne rodzaje ognisk, bo jest tego naprawdę mnóstwo. O samym ogniu można mówić też parę godzin, bo to też potężny po prostu dział wiedzy, tradycji, wszystkiego po kolei. No ale od czegoś trzeba rozpocząć. Czyli tutaj zawsze dostosowuję z ekipą, bo oczywiście ja nie jestem sam. Te początki oczywiście były sam, no teraz dołączyli następni ludzie, bo ja nie dam rady się po prostu sklonować, no i cały czas w lesie spędzać, no to też mam rodzinę, też mam jakieś życie, też wiadomo, więc wymieniamy się po prostu i sukcesywnie tłumaczymy, czyli można to potraktować jako następne po prostu etapy, w cudzysłowie, wtajemniczenia, sprawdzania tej wiedzy praktycznej i powiem tak, ja zobaczyłem kiedyś na YouTubie filmik, w którym facet pokazywał, jak się robi tam jakiś węzeł. No i zobaczyłem, mówię, dobra, pamiętam, okej, w porządku. I nie przetestowałem sobie tego od razu, nie sprawdziłem. Poszedłem do lasu i po jakimś czasie chciałem ten węzeł wykonać i już tego nie zrobiłem. I to mi właśnie pokazało, że wiedza, którą teoretycznie zobaczysz w internecie, to nie jest praktyka. Że tu najważniejsza jest praktyka, że wpierw zobaczę, fajna zajawka, całkiem ciekawa sprawa, a potem konfrontacja po prostu w terenie. I to jest najważniejsze. No dobrze, no to w takim razie skupmy się na praktyce. Dobrze by było, gdybyśmy poza tym, że mówimy, że ten preparing jest ważny, że fajnie się tym zainteresować, warto się tym zainteresować, nawet jeśli ktoś tego nie robił, no to nie obrażać go, no bo miał inne. Ale to jest normalne. No. Dokładnie, większość osób, ja to widzę po naszych widzach, którzy tego potrzebują, nie ma poukładanych finansów, ale mówi, ja chcę to poukładać, więc to jest super. Gorzej z tą grupą ludzi, którzy nie mają poukładanych, widzą, że można poukładać, że oni nie mają, ale dalej mówią, ale ja tego nie zrobię. I teraz w kwestii preparingu, czyli tego przygotowania na takie czasy w różnych kwestiach, no gorsze. Chciałbym, żebyś powiedział dzisiaj, na ten dzień, co my w tej sytuacji geopolitycznej, którą obecnie mamy, możemy jako zwykli mieszkańcy czy miast, czy właśnie wsi, czy tam domu, bo ktoś może mieć dom pod miastem, czyli jest jakby między wsią a no generalnie obojętnie, dla każdego. Co byś powiedział, żebyśmy dzisiaj do Polaków tutaj dali informację, co z tych rzeczy, które my możemy zrobić, warto zrobić. I jeśli ktoś będzie chciał, no to w praktyce zacznie. Mówiliśmy o tym, że warto mieć po prostu auto zatankowane i żeby mieć. Ale bak, to co dzisiaj się dzieje na stacjach, że 50 litrów, niestety, no to też przez coś się to wydarzyło, jak ludzie podjeżdżali z 1000-litrowymi baniami i tankowali, blokowali stację na długie minuty, więc tego nie robimy. Ale mamy bak zatankowany, tak? Mamy gotówkę jakąś w domu, jakąkolwiek, żeby się utrzymać nawet z rodziną, jeśli wydajemy, nie wiem, 100-200 zł dziennie na jakieś potrzeby domowe, no to miejmy chociaż na tydzień. Tak ja myślę. Co dalej? Powiedz mi, jak ty to widzisz? Wiesz, tu pierwsze sobie trzeba tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, na co się przygotowujemy, bo to jest kluczowe w preparingu. To na co teraz się przygotowujemy? No wiesz, ja tutaj nie jestem wróżką właśnie. W zasadzie nie wiadomo. O to chodzi, no słuchaj. Ale żeby chociaż spokojnie spać, bo dużo jest ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, szczególnie starsze osoby, które nie rozumieją tego, że telewizja dzisiaj, no wiele telewizji dzisiaj kłamie, tak? Pokazuje to tak, jak chce,
a starsze osoby nie oglądają internetu w większości. No mówię o babciach 90-letnich, które no siedzą przed tym telewizorem cały dzień, mam wrażenie teraz, i karmią się tą energią z telewizji. Tak. No i trzeba im w jakiś sposób pomóc, może dać nawet zadanie w domu, żeby... Dobra, to wiesz, może zróbmy sobie takie ramy, że przygotowujemy Dobra. się na przykład na 2 tygodnie, żeby na przykład przetrwać. Bo jedni robią zapasy, nie wiem, na rok, 2, 5, 10. Naprawdę są takie ekipy, że mają bunkry, mają punkty ucieczkowe, profesjonalnie wszystko przygotowane i ja wiem, że tacy ludzie są, ale no wątpię, że dla takich ludzi tutaj mamy się zwracać i udzielać jakichś rad, bo to oni już wiedzą wszystko, Tak, tak? ja to też wiem, to są specjalne kanały nawet, tak, ty Tak. też je znasz, gdzie na YouTubie możecie znaleźć sobie specjalne nawet grody się tworzą, tak, specjalne wioski nawet, budowane są domy, wszystko jakbyście budowali od zera miasto. No Tak. tego nie zrobi każdy z nas, że za kilka milionów złotych czy więcej zbuduje sobie całą infrastrukturę i tak dalej, to tego nie będziemy robić. Ale to w waszym gospodarstwie domowym, co możecie zrobić, to myślę, że dzisiaj możemy omówić. Czyli mówimy o takich podstawowych zapasach, żeby po prostu wystartować, czuć się bezpiecznie. Żeby co to było? Jak zapasy domowe, to co ty uważasz, żeby powinno w tych zapasach być? Co tam musi być? Słuchaj, no przede wszystkim papier toaletowy. Prosta rzecz, słuchaj, ale no higiena jest bardzo ważna. Szare mydło przede wszystkim, bo to się przyda. Zapas wody w jakichś bańkach po prostu, czy no najlepiej w bańkach po prostu sobie zakupić, żeby mieć tam wodę na jakiś czas, bo nie mówimy teraz, że nie wiem, będzie wojna trwała 5 lat, tylko mówimy o 2 tygodniach, załóżmy, że coś się po prostu wydarzy. Zapas jedzenia. I to jest istotne, bo jak widziałem, jak ludzie 2 lata temu się rzucili do sklepów po jedzenie, to gdy weszłem do sklepu i zobaczyłem, co tam się w ogóle wydarzyło, to mówię, jestem w szoku, bo to, co było zdrowe, to zostało. Tak. Oni wykupili wszystko, ja nie wiem, Snickersy, chipsy, wiesz, ludzie w ogóle nie wiedzą, co jest wartościowe. Tak. Więc tu warto się zabezpieczyć na przykład w ryż, kaszę, w coś, co można długo przechowywać, co daje nam energię, bo to jest bardzo ważne, a nie w Coca-Colę, tak? Bo Coca-Coli na przykład zabraknie, kosmos jakiś. Ale pod tym kątem też trzeba właśnie popatrzeć. Nie bójcie się robić tych zapasów, ponieważ ktoś może sobie pomyśleć, dobra, a ja to potem będę musiał wszystko wyrzucić. No nie, potem możesz sobie to sukcesywnie wszystko jeść, bo jestem przeciwnikiem marnowania żywności. Zbyt dużo jej marnujemy, także jak mam zrobione zapasy, to sobie potem sukcesywnie, wiesz, biorę i dorabiam następny. Dokupujesz. Dokładnie, tak jak robiły nasze babcie, dokładnie po prostu to samo. Więc warto też, w sklepach mamy ogólnie niską jakość jedzenia, więc takie zapasy warto sobie samemu zrobić. A propos ekonomii pieniędzy, zdecydowanie taniej nas to wyjdzie, ponieważ te ceny teraz żywności poszły w górę i tutaj nie ma co się oszukiwać, więc warto pójść właśnie w tym kierunku. Co jeszcze jest potrzebne? Przede wszystkim antybiotyki. Bo to jest ważna sprawa. Gdy cokolwiek się wydarzy, antybiotyk, węgiel aktywny. Dostaniesz biegunki, jeśli masz biegunkę, żołnierze wiedzą o tym doskonale, 3 dni stary jest po tobie. Jest takie po prostu zagrożenie, jesteś po prostu wyeliminowany. Więc na takie rzeczy też się trzeba po prostu przygotować, żeby dostarczać wartościowych rzeczy do naszego organizmu, a gdy na przykład się skaleczymy, czyli jakiś bandaż, plaster, igła i nitka do szycia. Ja ostatnio się właśnie rozciąłem, nie wygląda to źle, ale tam używałem różnych cudów, żeby to bardzo szybko się goiło, cięcie do kości i... Poszyłeś się sam? Nie, zrobiłem coś, no wiesz, jak jesteśmy w preparingu. Zszywaczem do papieru. Odpaliłem papierosa i po prostu, wiesz, parę razy go gasiłem, żeby zatamować krwawienie, żeby nie jechać do szycia, tak? Można, wiesz, ludzie robią wielkie oczy, ale jak? No słuchajcie, w sytuacjach zagrożenia jest to niesamowicie istotne. Skuteczność się liczy. I tak jesteśmy, jak już jesteśmy przy ranach, no to można to przypalić, wtedy się to fajnie po prostu zasklepia. Pamiętać o tym, że na przykład nie mamy przy sobie wody utlenionej, bo ktoś tych zapasów nie zrobił, no to sikamy. Mocz jak najbardziej zabija właśnie zarazki, więc no prostymi domowymi sposobami jesteśmy sobie w stanie radzić. Okej, zaliczyliśmy, antybiotyki, zaliczyliśmy plastry, coś do szycia, żeby no, jak coś się wydarzy, coś się stanie, żeby było. Zapalniczki, świeczki, gdyby na przykład nie było prądu. Warto jest mieć właśnie zapalniczki, ponieważ też trzeba zwrócić na jedną rzecz uwagę. Część ludzi na przykład w tych sytuacjach na przykład nas nie posłucha. Bo powiedzą, no co on znowu tam pierdzieli, jeden z drugim, olewamy temat i tyle. Więc wyobraźcie sobie, że masz zapasy, jesteś przygotowany, ale twoi sąsiedzi nie, bo olali temat. I co się dzieje wtedy? Albo czegoś ci zabraknie. Wiesz, masz dużo paliwa, nie wiem, broń czarnoprochową, bo jest legalna, o innych nie mówimy tutaj, noże. Warto jest też mieć coś na handel.
czyli na przykład zapalniczki, świeczki, Alkohol, papierosy? alkohol, papierosy jak najbardziej. Mhm. To słuchaj, no zawsze przy każdym kryzysie to idzie zawsze jak woda. Czyli tutaj warto też podzielić jeszcze te zapasy na 2 kategorie. Coś, z czym się będziemy wymieniać między sobą, no bo wtedy bankomaty pozamykane, wszystko po Tak. kolei, czyli ta gotówka, wiesz, szybko wyparuje, no i zostanie to, co masz. Dokładnie. I tu się pojawia następny problem dla ludzi, którzy się nie przygotowali, tak? Ale zawsze możesz pozyskać od kogoś na przykład akumulator samochodu, żeby naładować telefon. Mhm. I zacząć właśnie myśleć kilkutorowo jednocześnie, że to nie chodzi o same zapasy, ale właśnie o handel potem między sobą. Tak, taki barterowy, tak? Dokładnie tak, bo taka sytuacja miała miejsce na przykład w Bośni dawno, dawno temu. Tam ludzie, politycy do samego końca mówili, że super, fajnie, nic się nie wydarzy i tu nagle stało się. Blokada miasta przez parę miesięcy, drzewa poznikały bardzo szybko, no bo właśnie, jeszcze jedna rzecz, jak się ogrzać. No teraz sobie wyobraźcie, mamy marzec, temperatury są jakie są i teraz na 2 tygodnie wyłączają ogrzewanie. Nie ma. Czyli dobrze by było mieć jakieś kurtki takie solidne, tak? Nie tylko i wyłącznie spodnie do kostek, tylko kupić sobie, bo one teraz modne, tak? Kostki na wierzchu, tylko kupić sobie konkretne właśnie spodnie, czyli zadbać o ten ubiór. I mega ważną rzeczą jest przy takim kryzysie, żeby zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który jest bardzo często pomijany. Część właśnie prepersów, ludzi, którzy zajmują się survivalem, mają, wiesz, pełne profesjonalne umundurowania, wiesz, ciuchy za niesamowitą kasę. I teraz jeśli taki prepper sobie wyjdzie w mieście, i teraz załóżmy, tak, umundurowany, bo on się przygotował, jestem przygotowany, wszystko ze mną jest w porządku. Ludzie, którzy nie będą przygotowani, do kogo się pierwszy zwrócą? Czyli wystawi się na patelni od razu. Mhm. Czyli warto wtedy wtopić się w tłum. Pobrudzić się, być przestraszonym, być tak jak wszyscy inni, żeby nie zdradzać, że mamy zapasy. Mhm. Bo to nie jest tak, wiesz, jeśli ktoś na przykład swojemu dziecku nie będzie miał co do gara włożyć przez powiedzmy 4-5 dni, no to postaw sobie ty jako facet, tak, że no pominąłeś ten aspekt, nie zabezpieczyłeś swojej rodziny pod tym kątem i wyobraź sobie, że twoje dziecko 5 dni nie je. Co wtedy zrobisz? No będziesz szukał, tak? Będziesz chciał zdobyć to jedzenie za Ale wszelką to cenę. będziesz pukał? Przepraszam, czy możesz mi pożyczyć? No jak nie otworzą, to wiadomo, to już inne sposoby wchodzą w grę, nie? No i właśnie, na to też się trzeba przygotować. Przede wszystkim przygotować się psychicznie. Mhm. Czyli potraktujcie to sobie, kochani, jak taką fajną formę zabawy. Usiądę sobie dziś wieczorem przy lampce wina, czy tam przy piwku i wyobrażę sytuację, co się może wydarzyć, jak to, o czym mówimy, rzeczywiście się stanie. Czyli zachowania ludzi. Wtedy, bo bardzo ważną głową w tym wszystkim jest, znaczy bardzo ważną sprawą jest psychika, żeby nie spańkować. Bo co z tego, że masz zapasy, co z tego, że jesteś przygotowany, jak spańkujesz, bo pękniesz po prostu psychicznie. No i wtedy znowu odetnie nam logiczne myślenie i robimy po prostu głupoty. Także tutaj właśnie ten preparing jest na wielu, wielu płaszczyznach i na to właśnie chciałem zwrócić uwagę. Dobrze, Arek, wspomniałeś o tym, że ten magazyn w domu dobrze jakby był z tym jedzeniem i nasze babcie faktycznie już kiedyś, my tego nie zauważyliśmy, że babcie nasze są prepersami, po Tak. prostu babcie miały słoiki z ogórkami, ja w tym roku mogę się pochwalić, zrobiłem pierwsze ogórki Mega. z ogórki kiszone z ogórków, które były za płotem u sąsiadów, no bo mieszkam w takim miejscu, gdzie mam taką możliwość i bardzo, bardzo to doceniam. I się okazuje, że jajka za płotem, 10 jajek kosztuje dokładnie tyle samo, ile jajka premium w Biedronce. Dokładnie tyle samo, a te w premium to nie są premium, to jest tylko nazwa. Nie, no to wiesz, jeśli weźmiesz takie swojskie jajko, to jest całkowicie coś innego. Tak. Jak przerzuciłem się właśnie z tych sklepowych jajek na jajka wiejskie, bo ja te wspieram właśnie ekologicznych rolników i wolę kupować u nich, to powiem ci uczciwie, jak wcześniej jajecznicę jakąś tam robiłem z 6 jajek, to się okazuje, że tutaj z 3 byłem syty. Tak. Całkowicie inna jakość tego Inna jakość, pożywienia. wielkość tych jajek, kolor to już w ogóle swoją drogą. Także tu chciałem zapytać jeszcze, rozszerzając, bo to chyba największą grupę ludzi interesuje. Bo ktoś może broni nie kupi, ktoś może nie kupi tych papierosów na handel, ale jeść trzeba, pić trzeba. Tak. Więc pytanie jeszcze, rozszerzmy informację taką dla widzów, co ma być dokładnie w tym naszym magazynie jedzenia. Nawet jeśli mamy mieszkanie, no bo większość ma mieszkanie i nie ma za dużo miejsca, ale załóżmy, że kupujemy sobie nawet jakiś regał i na tym regale po prostu ustawiamy te rzeczy. Co kupić, żeby tego miejsca tam nie zmarnować? O, może takie pytanie, bo większość ludzi nie ma domów 200-metrowych i magazynu dodatkowego jedzenia. Mówiliśmy o ryżu, kaszy i wodzie, tak? To były te 3 podstawowe rzeczy, które powiedziałeś. A co dalej? Może mamy dzieci? Co mamy kupić jeszcze? Ja jeszcze rzucę jednym tematem i zaraz przejdę właśnie Dobra. do tego żywienia. No trzeba sobie wyobrazić znowu tą samą sytuację. Czy ty chcesz jeść, nie wiem, ekskluzywnie, fajnie, mamy wodę, mamy kaszę, mamy ryż, a potem, o kurde, ale na czym ja to zrobię?
Czyli chodzi mi, nie wiem, jakąś dodatkową butlę gazową, tak, żeby można było przygotować, przegotować, czy zdobyć umiejętności, jeśli chodzi o ogień, chociaż że w mieście na przykład z tym będzie problem, tak? A jak najprościej myślisz, jak rozwiązanie zrobić? Kupić sobie butlę po prostu turystyczną dodatkowo Tak, do tego? no tylko zobacz jedną rzecz. Butla turystyczna, jakieś wkłady, jak najbardziej przenośne kuchenki, są takie małe, fajne zestawy. Nie wiem teraz jak tam z przepisami w bloku, bo z tego co kojarzę, to raczej zwykłej butli nie możesz tam wnosić, a poza tym jeśli zakupisz sobie zwykłą butlę pod piec gazowy, który jest podłączony pod instalację miejską, to trzeba dyszę jeszcze przełożyć. To też trzeba wiedzieć, że no, tych detali jest potem Jest trochę, dużo, tak. ale to wiadomo, że można się pochylić na spokojnie i pomyśleć, w jaki sposób można by było, jeśli nie mamy prądu, podgrzać te potrawy, czyli najlepiej kartusze takie małe, one są przenośne kuchenki turystyczne i na tym można już sobie fajnie poradzić. No ci, którzy mają domy, no to wiadomo, że ognisko bez żadnego problemu, no to tutaj chyba już tłumaczyć nie muszę. No i teraz tak, co tam jeszcze warto mieć, bo na samej kaszy nie pojedziesz. Dobrze by było mieć jakieś przyprawy, ze względu na to, na przykład, dam ci pewien przykład, kurkuma. Jeśli chodzi o, no okej, fajna przyprawa, fajnie na nas zdrowotnie wpływa. Jeśli chodzi o rany, bardzo fajnie też jest posypać właśnie ranę kurkumą i ona skleja bardzo szybko i mało ludzi o tym wie, ale przyprawy też w pewnym momencie no, dostarczają nam też wartości odżywczych, żeby było ok. Do tego sól. To jest podstawa. Jeśli chodzi o sól, ze względu na to, że znowu mamy, załóżmy w zamrażalniku, zrobimy sobie zapasy, mamy zamrożony cały zamrażalnik mięsa. No i wyłączają prąd. Pierwszy dzień, ok. Drugi dzień pojawia się już problem. Mięso rozmrożone, trzeba coś po prostu z nim zrobić, szybko go przerobić. Warto mieć dlatego puste słoiki również, bo potem takie słoiki można zagotować, zawekować i to mięso dalej będzie po prostu jak najbardziej zdatne do jedzenia. Cukier jako następny konserwant, bo i sól, i cukrem możemy po prostu konserwować. Ja teraz akurat świeżo sobie zrobiłem 2 gicze z jelenia, takie duże, po 25 kg sztuka, właśnie w soli. No i one teraz przez rok sobie mogą wisieć na poddaszu bez zużycia energii. No jeśli nic się z tym nie wydarzy, no to mam fajne mięso. A propos długo dojrzewającego mięsa, wiecie, no w Hiszpanii coś takiego, rarytas niesamowity. I to ja coś zrobiłem właśnie podobnego, że potem może być to fajna atrakcja na imprezie, jeśli się nic nie wydarzy i ogłosimy wow, koniec, wszystko się skończyło, w końcu jesteśmy wolni. Ja w ten sposób właśnie podchodzę do tego preparingu. Teraz weźmy jeszcze pod uwagę wegetarian. Coraz więcej ludzi jest wege. I teraz pytanie, ojej, to jak ja zrobię na przykład zapasy, kupię, nie wiem, teraz tonę ziemniaków, czy nie wiem, papryki, czy czegokolwiek. Co z tym masz zrobić? No bo to się popsuje, prawda? Są rzeczy, które nam się po pewnym czasie popsują. No, jeśli mieszkamy w domach prywatnych, są piwnice, czyli przedłużamy ten okres ważności. Natomiast w bloku, no znowu nam się pojawia, o kurczę, nie wziąłem tego pod uwagę, tu mi wyszła pleśń i moje zapasy po prostu szlak trafił. Więc przetwory. Ja w tym roku też, znaczy w zeszłym rozpocząłem robienie właśnie przetworów. Zacząłem się tego uczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Pierwsze próby, no to była katastrofa. Także no, trzeba było to niestety wylać, bo nie wyszło po prostu. Dlatego mówię o praktyce, bo miałem przepis, niby wszystko miało iść genialnie, a jednak coś poszło nie tak. Czegoś tam pod uwagę nie wziąłem. Więc jeśli mówimy o warzywach, no to właśnie najlepiej zakisić. Mega sprawa, mega smak. Do tego jeśli jemy kiszone, to automatycznie bardzo dobrze wpływamy na swoją florę jelitową, czyli automatycznie jest to zdrowotne. I to jest mega istotne. Co z takich jeszcze rzeczy? Ja myślę, że to jest taka podstawa. I potem każdy, kto załóżmy ma więcej przestrzeni, więcej miejsca, może sobie, wiesz, o następne kategorii żywności, nie wiem, krewetki. Jakiś bogaty preppers, wiesz o co chodzi, milioner, tak. No to tam wiadomo co, nie? Także tutaj podstawa moim zdaniem to jest jak najbardziej to jodyna z rzeczy no, niejadalnych, ale też warto mieć przy sobie, czyli pewnego rodzaju też suplementy, tak, bo to jest mega istotne. I tak jak powiedziałem, no wtedy jesteś na ryżu, masz ograniczony ten dostęp do witamin, więc też suplementy naturalne jak najbardziej są potrzebne, no bo to są wartości odżywcze. No i jest jeszcze jeden aspekt a propos jedzenia. Niektórzy stawiają na żywność liofilizowaną, czyli suche. No ja mam zrobione zapasy, nie będę mówić gdzie, bo to jest zasada preperstwa, że się po prostu nie mówi. Ale nie w domu? Jeszcze raz? Nie w domu to jest? Nie.
Bo teraz, no ja znowu wziąłem pod uwagę, wiesz, no ktoś ci zapuka, no pierwsze grzecznie, a potem przyjdzie i z buta wywali drzwi. No jeśli masz w piwnicy, wiesz, regały poustawiane. Oczywiście część mam takich na bieżąco moje potrzeby, ale część jest po prostu schowana w punktach, o których nie wie kompletnie nikt i o takich zapasach się nie mówi. Ja mogę tutaj powiedzieć, bo i tak nikt nie wie, gdzie one po prostu są, a ja na pewno nie powiem, bo wiem, jak to jest po prostu cenne. No to jest też ciekawe, ale to jest tak, jakby mam wrażenie, że to jest taki drugi poziom świadomości, drugi poziom przygotowania. To jest coś, o czym my mówimy, ja bym to nazwał takim ubezpieczeniem na czas, no bo ubezpieczenie, które my zawieramy, czy OC, które musimy mieć, przecież nikt nie chce mieć wypadku samochodowego, nie? Po co? Ono nam się marnuje jakby, bo co rok płacimy, a praktycznie większość z nas, mimo że mamy wypadków dużo, to większość z nas nigdy z tego nie skorzysta. Ale właśnie zobacz, bo to jest tak, załóżmy, bo to o czym mówię, tak? Czyli w innym miejscu, czyli idziesz sobie na przykład do lasu, wykopujesz dziurę, wsadzasz tam beczkę, wsadzasz tam po prostu żywność, zakręcasz szczelnią, wiadomo, żeby tam wilgoć się nie dostała. Warto jest też wsypać luzem ryżu, ponieważ on ma właściwości hygroskopijne, czyli pobiera wilgoć z otoczenia i automatycznie, załóżmy, nic się nie wydarzy, wszystko jest ok. Zabierasz swoje dzieciaki, zabierasz swoją żonę, oni nie wiedzą o niczym, idziecie w to miejsce, otwieracie, macie zajebisty pik. Palicie ogień i wiesz, no fajna sprawa, taka zajebista atrakcja i tutaj polecam tak naprawdę wszystkim. No oczywiście teraz pamiętajcie, żeby w lasach państwowych tego nie robić, w parkach krajobrazowych, żeby nie niszczyć siłki i wszystko po kolei, to też trzeba mieć pod uwagę, no ale są miejsca, w których można to jak najbardziej zrobić legalnie. Ale ciekawi mnie to, jak zaznaczyłeś sobie to miejsce. To jest w takim charakterystycznym miejscu, że ty na pewno tam trafisz? Tak. Nie zetną tam 2 drzew, już nie będziesz wiedział, że to nie jest to miejsce. Nie, słuchaj, ja tutaj z chłopakami, a propos też tego, wiesz, chodzę po lasach, pokazuję, w jaki sposób się poruszać, na jakie problemy można natrafić. To są błahe sprawy, no i potem na przykład, jeśli wiem, że tam miałem zrobione jakieś zapasy, bo tych miejsc jest więcej, no to automatycznie idziemy sobie, wyciągamy taką skrzynię, no i oni są w szoku. Ale fajnie, to mamy taki wypas, czyli tak 2. czy 3. dzień, jak już jesteśmy zmęczeni, jak już nie ma racji żywnościowych, no to wtedy taka atrakcja i w ten sposób to no tak. A chciałem zapytać, Arek, jeszcze, no bo to, co teraz widzimy aktualnie uchodźców w setkach tysięcy już, a mówisz nawet, że jeśli ta sytuacja będzie, no nie będzie się zatrzymywać, tak bym powiedział dyplomatycznie, a raczej ona trwa, te rozmowy, które dzisiaj miały być zaplanowane, dzisiaj są zaplanowane, nie wiadomo, czy się odbędą, a jeśli się odbędą, to najprawdopodobniej po tym, co widzimy, 2 strony mają swoje pomysły na rozwiązanie, które się totalnie nie pasują do siebie, więc najprawdopodobniej będzie kolejny termin, więc znowu to będzie przesunięte. Nie wiem, jak będzie. Oby tak nie było, ale do wszystkiego, do tego to wszystko zmierza, więc mamy kolejnych uchodźców i widzimy, jakie problemy mają ci uchodźcy na granicy, prawda? Więc chciałem zapytać właśnie pod kątem takim, jeśli ktoś z nas zdecydowałby się lub został zmuszony, że musi wyjść ze swojego domu szybko, ma na to godzinę, 15 minut. I właśnie, tu chciałem, bo jest coś takiego jak plecaki ucieczkowe, kiedyś o tym słyszałem, więc powiedz, czym jest plecak ucieczkowy i co w środku powinno być? No słuchajcie, no plecak ucieczkowy to tu też jest wiele teorii, tak, bo każdy z nas tak naprawdę, ludzi, którzy ogarniają właśnie survival, używa różnych narzędzi, używa różnych technik, czy to ma być okrojony jakiś lekki plecak, czy mamy spakować rodzinę, tak, żeby zabezpieczyć. Także przede wszystkim dla mnie w takim plecaku to powinien być jak najbardziej nóż, powinno być liofilizowane lekkie jedzenie, tak, czyli zabierasz, już taka puszka, 2 sztuki wystarczają na 2 tygodnie funkcjonowania, spokojnie mam to na sobie sprawdzone. Jest to lekkie, powiedzmy, waży kilogram jedzenia na 2 tygodnie, stary, także to jest mega sprawa. Wysypujesz to z puszek, wsypujesz do worka, żeby przestrzeni zajmowało jak najmniej. Przede wszystkim folia budowlana, ponieważ z folii wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić w lesie. Można spokojnie... Ale folia budowlana, jaki rodzaj? Bo teraz nie... No czarna, taką wiecie, malarskie, tylko takie grubsze na podłogę, no nie? Okay. No jestem ogólnie budowlańcem, wiesz, także używałem zawsze jakichś tam fajnych trików. Możesz z tego zrobić namiot, możesz z tego zrobić tarpa, możesz z tego zrobić hamak, jeśli ona jest odpowiednio mocna. Możesz położyć się na ziemi, przykryć tym, wrzucić tam jakieś liści, ściółki, także w lesie spokojnie można w zimę spać, nie ma żadnego problemu. Bez namiotu, bez śpiwora, ja też to pokazuję. Ostatnio, no niedawno temu, którego chyba 3 stycznia jakoś tak, z chłopakami spałem przy -5 i zabroniłem właśnie kalimat, śpiworów i kurtek. No i pokazałem, że można. Wszyscy wstali wyspani, fantastycznie, nikt nie był przeziębiony, nikogo nic nie bolało. Także można, tylko trzeba wiedzieć jak, tak, żeby to zrobić bezpiecznie, bo
no jeśli się nie wie, no to mogą się pojawić problemy. Co jeszcze do tego plecaka ucieczkowego? Czekaj, o nożu mówiłem, bo to jest podstawa, także jakaś saperka może się przydać, lina przede wszystkim, bo to jest no, następna dla mnie podstawa, a raca. Fajna sprawa, gdyby coś na przykład się wydarzyło, gdyby coś rzeczywiście się stało, nie wiem, jakieś złamanie, to masz jeszcze tą racę, możesz cokolwiek po prostu zrobić, odpalić, czy nie wiem, przegonić jakieś zwierzę. Ogólnie zwierzęta nie podchodzą do ludzi, ogólnie, tak, ale zdarzają się różne sytuacje, no i to też trzeba mieć po prostu na tapecie. Plecak ucieczkowy ma być lekki. Po to, że ty nie masz wtedy wygodnie żyć, tylko masz się przemieścić z miejsca A do punktu B bezpiecznego. No jeśli idziesz z rodziną, no to wiadomo, że tego jedzenia bierzesz więcej, ma być tam woda. No bo i przede wszystkim filtr do wody, to jest najważniejsza sprawa. I to mi pokazała właśnie no jedna wyprawa do lasu na 3 dni. I słuchajcie, ostatniego dnia, no źle obliczyłem sobie ilość wody i zabrakło mi jej. No przypaliło nieźle słońcem. Filtr miałem, no gdzieś pominąłem, wiesz, no kurde, zajmuję się tym, a potem, wiesz, gdzieś ta rutyna się po prostu wkrada i ja nie mogłem w lesie znaleźć wody. Bo żeśmy chodzili z chłopakami, żeśmy 6 godzin szukali wody, już wszystkim słabo, w głowie się kręciło, odwodnieni wszyscy. No nie było to nic fajnego, nic przyjemnego, no w końcu się udało, bo nie była to jakaś puszcza. Filtr do wody, czyli są takie fajne filtry nakręcane na właśnie butelkę, czyli wlewasz sobie do plastikowej butelki, wiem, że plastik niezdrowy i wszystko po kolei, no ale mówimy tutaj o sytuacjach ekstremalnych. Nalewasz sobie wody, zakręcasz, wyciskasz i po prostu filtrujesz. Można również zabrać ze sobą tabletki do uzdatniania wody, czyli wrzucasz sobie tabletkę, możesz wodę z kałuży pić, nie ma żadnego problemu. Także to dla mnie to są te podstawy, które powinny być jak najbardziej w takim plecaku zawarte. A jeszcze jedną rzecz, o której chciałem wspomnieć, to przepraszam, ale to wskoczyło mi do głowy, także powiem o tym. Mówimy o tych uchodźcach, którzy teraz do nas przychodzą z Ukrainy i zwróćcie uwagę jeszcze na jedną sprawę. Ja chciałem podkreślić, że to jest moim zdaniem bardzo ważny moment, ponieważ nie mamy rezerw żywnościowych. Nasz kraj tego nie ma. I mówi się o tym oficjalnie na różnych kanałach, tłumaczą, jak to możemy nie mieć rezerw. Nie ma rezerw żywności. Dlatego a propos preparingu, ja też polecam serdecznie, bo teraz zobacz, wystarczy nam tego jedzenia, nie wiem, na miesiąc, nie wiem, 2 tygodnie, tydzień, rok, a co jeśli braknie? Co wtedy? Więc jak najbardziej nasiona wysiewać i to w zeszłym roku coś mi się stało nie tak, ale ja sobie zrobiłem ogródek, chłopie, i dla mnie to był szok, że zacząłem uprawiać. No i też początki były jakie były. Potem zdobywałem w tym temacie wiedzę, no teraz będziemy wysadzać już takie duże płaszczyzny, aby mieć swoje zdrowe. No i przede wszystkim, no, jak w sklepach zabraknie, nie mamy rezerw, jeśli chodzi o nasz kraj, no to co wtedy? No i teraz ten napływ tych, powiedzmy, 3 milionów ludzi naprawdę bardzo szybko może zrobić tak, że pojawi się głód. Sporo praktycznych rad na sam koniec i na sam koniec też słowo głód, które się pojawia od kilku lat i niektórzy to bagatelizują. Słowo wojna, temat wojny pojawia się też od kilku lat i wielu ludzi bagatelizowało, a tu proszę, stało się to rzeczywistością, więc oby głód się nie stał rzeczywistością, ale jeśli przez całą tą sytuację będziemy blisko tego, no to możemy się na to przygotować. Albo zrobicie coś z tym nagraniem, i z innymi nagraniami, które są, bo tak jak mówimy, Arek ma swój cały kanał tak. Irokes Slawa, na który zapraszamy, ale też jest sporo innych kanałów, które po prostu od lat już o tym mówią i wielu ludzi, nawet 2 lata temu, pamiętasz, to co mówiliśmy na początku tej rozmowy, że ludzie się śmiali, co ty robisz, po co ci nóż, po co ci pieniądze w domu, przecież mamy kartę, po co ci jedzenie, po co ci paliwo w aucie i tak dalej, można by wałkować, można by się śmiać z naszej babci, która miała ogórki w słoikach, po co przecież są w sklepie, możesz kupić kiszone, po co to wszystko mieć. Ale te babcie wiedziały, bo one już trochę przeżyły. Historia nam zatacza koło. Dokładnie, one przeżyły wojnę i to jest, przeżyły wojnę, miały więc tą wiedzę, a myśmy to wyśmiali i olali i czas wrócić właśnie i przeprosić się jednak z tradycją i jednak zrobić ten krok wstecz i może to już nawet wyjdźmy z tego preparingu, ale dajmy taki ukłon właśnie w stronę naszych babci, wiedzy, którą przekazywały. Właśnie fajną rzeczą jest, żeby nasze dzieci też mogły doświadczyć, że schodzi do piwnicy albo bierze z regału przez siebie zrobione właśnie jakieś fajne przetwory. Już jako typowo zabawę, tak, żeby nie straszyć właśnie tym głodem, wojną, no bo to też jest ważne, żeby o tą psychikę po prostu swoją zadbać
jednak w tych ciężkich czasach, żeby jednak kończyć optymizmem, a nie zostawiać to właśnie w takim stylu. I tak kończymy. Po to też robimy, żebyście byli świadomi, tak jak ja to tak bardzo obrazowo mówię, że niech to będzie dla was takie ubezpieczenie, którego nigdy nie skorzystamy, ale ono się nie zmarnuje, bo jeśli to będzie, ja już to od jakiegoś czasu nie stosuję, mamy te zapasy, no i się zastanawiam przecież to, ale potem przecież my i tak to jemy, więc my sobie zabieramy spółki to, co i tak skorzystamy, a dokupujemy i jest na bieżąco, prawda? Ja mam jeszcze jedną rzecz, a propos jak już tam, wiesz, na początku wspomnieliśmy o pieniądzach, no nie? Tak. Czyli zobacz, gdy ktoś zrobił zapasy 2 lata temu, zaoszczędził, prawda? Bo teraz ceny wyższe były w górę, a one pójdą jeszcze w górę, bo popyt rośnie. Także... Popyt rośnie, ceny ropy dzisiaj, widzieliście jakie ceny, no ja dzisiaj rano widziałem, że chyba 6,40 kosztowała, tak? Diesel 6,40, także 20-30 groszy drożej niż wczoraj, więc no robi się ciekawie, a cena paliwa ma przecież wpływ na wszystko inne, więc Dokładnie. jakby nie mówimy o czymś, co nam się wydaje, tylko faktycznie wystarczy dzieje, łączyć kropki, jechać na stację, oglądać to, co się dzieje, więc nagrywamy dla was, żeby wam było lepiej, żeby nam było lepiej, żebyśmy rozumieli, żebyśmy nie robili sztucznego tłoku, czy na stacjach, czy w bankomatach. A jeśli wy nie robicie, to dajcie znać swoim znajomym, swoim, nie wiem, starszym rodzicom, znajomym, którzy nie rozumieją tego, nie oglądają tego typu materiałów i nie wiedzą, nie rozumieją, z czego robi się właśnie brak na stacji, brak w bankomacie. Właśnie przez brak wiedzy, a nie przez jakiś chaos, którego my nie chcemy absolutnie też przeżyć, tylko chcemy dawać informacje. Mam nadzieję, że się podobało. No ja również, także pozdrawiam z całego serduszka. Nie straszymy, ale warto to edukujemy, tak, edukujemy, tak. czego nie ma w szkołach. No, jakby możemy powiedzieć, że nie ma tego w szkołach i nie ma i koniec, ale to dajmy to tutaj na YouTubie, niech to jest szkoła życia. Zajęcia techniczne, tak? No teraz no nie ma. No. Dzisiaj nie ma, więc dajmy to tutaj, uczmy się wspólnie, dajcie w komentarzach informacje, jakie filmy chcielibyście jeszcze z Arkiem. Arek wiedzę ma sporo, zobaczcie zresztą na kanale u niego sporo różnych filmów jest w różnych tematach, możecie się w różnych tematach, bo to jest szeroko patrzący człowiek na świat, więc na pewno się możecie trochę zdziwić, ale to dobrze, bo będziecie widzieć inny punkt widzenia. Dokładnie tak. Także Arku, dziękuję, wszystkiego dobrego, dziękuję za dzisiaj. Ja tobie również dziękuję za zaproszenie, no i widzą, że wytrzymali, nie zasnęli i za właśnie wszystkie komentarze. Pozdrawiamy z całego serca. Wszystkiego dobrego, zdrowia i wolności, bo to są chyba dobre życzenia na dzisiejszy czas. Dokładnie tak. Do zobaczenia, trzymajcie się. Także na razie, cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.